Lekcja pod tytułem Logarytmy, pojęcie logarytmu. Jak zwykle w opisie filmu masz spis treści i możesz sobie klikać od razu do konkretnego rozdziału, a my zaczniemy oczywiście od pojęcia logarytmu. Cóż to takiego ten logarytm? Co to jest logarytm? W matmie często pojawiają się takie pytania. Do jakiej potęgi podnieść liczbę 2, albo w wyniku otrzymać liczbę 4? Czyli to bym zapisał w ten sposób. 2 do jakiej potęgi? No to do jakiegoś nieznanego x ma być równe 4. Ktoś powie, nie no litości, przecież wiadomo, to jest 2 do drugiej, prawda? Co to za problem? Okej, dobrze, skoro to nie jest problem, no to teraz następne pytanie, popatrz. Do jakiej potęgi podnieść pierwiastek z 2, aby otrzymać 1/16? Czyli pierwiastek z 2 do jakiej potęgi, do jakiego xa? Aby otrzymać 1/16. Zgadniesz to? Tak jak zgadliśmy tutaj, prawda? Tu był banał. Natomiast tutaj to już nie jest takie proste, prawda? To już nie zgadniemy i właśnie dla takich przypadków wprowadzono pojęcie logarytmu. Popatrz. Logarytm to jest ten nasz x. To jest nasz poszukiwany wykładnik potęgi. To jest ta nasza poszukiwana liczba. Czyli inaczej można powiedzieć, że logarytm, ten nasz x, czyli ta nasza poszukiwana liczba, mówi nam coś takiego. Do jakiej potęgi należy podnieść liczbę a, aby otrzymać liczbę b? O, to jest ten zapis. Do jakiej potęgi podnieść a, by otrzymać b? I symbolicznie logarytm zapisuje się właśnie w ten sposób. Jak to czytamy? Proszę bardzo, czytamy to tak. Czytamy to jako logarytm liczby b przy podstawie a. Ponieważ a nazywamy podstawą logarytmu, a b liczbą logarytmowaną. No a nasz x to jest po prostu x, to jest nasz logarytm. Założenia są przy okazji takie i to muszą być spełnione, że zarówno a jak i b są dodatnie, czyli większe od zera, no a dodatkowo a musi być różne od 1. To wróćmy do tego naszego przykładu. Pierwiastek z 2 do x, to jak to sobie zapiszemy? No to zobacz. Logarytm z liczby 1/16, a podstawą będzie pierwiastek z 2. I to jest ten nasz x nieznany. Nauczymy się, jak to liczyć. Dzisiaj się tego nauczymy. Jeszcze przypadek specjalny, 2 przypadki specjalne logarytmów. Tak naprawdę chodzi o skrótowy zapis. Tak zwane logarytmy dziesiętne i naturalne. Jeżeli podstawą jest liczba 10, nazywamy to logarytmem dziesiętnym, po prostu pomijamy wpisywanie podstawy. Po prostu piszemy log i nie piszemy dziesiątki. Ale jak ktoś napisze, czasami w starszych podręcznikach tą dziesiątkę piszą. Czyli to jest to samo. Logarytm z 10 i logarytm, taki zapis bez podania podstawy, to jest logarytm dziesiętny. Jest i też drugi skrót, mianowicie jeżeli podstawą jest liczba e, a liczba e to jest liczba Eulera. Eulera. To jest taka, powiedziałbym, jedna z ważniejszych stałych w matematyce. No i stąd jej wyróżnienie tutaj, jak się później okaże w toku dalszej twojej nauki, być może dopiero na studiach przekonasz się, jak bardzo liczba e jest ważna i dlaczego tutaj taki skrót w zapisie logarytmu. Jeżeli podstawą logarytmu jest liczba e, to mówimy, że to jest logarytm naturalny. Nie piszemy słowa log, tylko ln. Jak widzisz ln, to znaczy, że to jest logarytm naturalny, czyli to jest taki logarytm, gdzie podstawą jest liczba e. Ok, tyle tytułem wstępu. No a teraz przejdziemy sobie do zadań. Najpierw zajmiemy się zadaniami, jak się zapisuje za pomocą logarytmu. Zapisywanie za pomocą logarytmu. Pierwszy typ poleceń to jest taki, kiedy żądają od nas, aby zapisać w postaci wykładniczej, czyli o tej tutaj, wtedy, kiedy mamy postać logarytmiczną. Tu jest zasada kółeczka, taka fajna. Zobacz, zawsze startujemy od dołu. U dołu jest podstawa logarytmu i teraz kółko do góry, czyli czytamy to tak, 2/4 zapisuję, równa się i teraz kółkiem dalej 16. Tak to możesz bardzo łatwo zapisać. 3/2
równa się, kółko sobie jedzie dalej, 9. Tutaj co mamy w podstawie? Zobacz, log i nie ma nic, to znaczy, że tu jest dziesiątka, czyli 10 do trzeciej równa się i kółeczko 1000. A teraz drugi typ zadań. Teraz chcą, abyśmy zapisali wartość x za pomocą logarytmu, czyli tak naprawdę postać wykładniczą o tego rodzaju zapisali do postaci logarytmicznej. No to popatrz, co to jest? To jest 5 do x. Piątka jest podstawą, prawda? No to robimy tak. Podstawa potęgowania wędruje zawsze do podstawy logarytmowania. Gdzie wędruje x? No, x jest zawsze po drugiej stronie, a do środka to, co nam zostało, czyli 125. Podstawa do podstawy, x na pozycję xa, no i liczba logarytmowana już nam została i wiadomo, gdzie ją wpisać. No to poćwiczmy sobie pozostałe. Mamy znowu logarytm, podstawa do podstawy, x po prawej stronie, a to, co zostało, czyli 1/8, to jest liczba logarytmowana. Przewinę troszkę w dół. Następny przykład, logarytm. Podstawą jest 10, więc tej dziesiątki tutaj nie wpisujemy. Pamiętasz, logarytm, jeżeli ma podstawę 10, to się tego nie pisze i my już wiemy, że to jest logarytm dziesiętny, więc tym razem zostawimy pusto. X sobie jedzie na prawą stronę do miejsca xa, no i zostaje nam tylko wpisanie liczby logarytmowanej. Kolejny przykład, przedostatni, logarytm. To jest nasza podstawa, czyli ułamkiem jest podstawa 1/4. X wędruje na pozycję xa, no i liczba logarytmowana. Ostatni przykład. Tutaj zobacz czyli liczba Eulera, więc tym razem będzie logarytm naturalny. I tutaj nie wpisujemy tego bo wystarczy, że napisaliśmy ln. I już każdy wie, logarytm naturalny to jest taki, który ma w podstawie x wędruje na prawo, liczba logarytmowana wpisana i gotowe. No to teraz przejdziemy sobie do zadań na obliczanie liczby logarytmowanej. Zadania na obliczanie wartości logarytmowanej, czyli będziemy musieli sobie liczyć b. Oto b, prawda? No popatrz na pierwszy przykład. Pamiętasz, przed chwilą była zasada kółeczka. 2 do 3 równa się b. A my szukamy b, mamy tutaj b policzyć. Tylko zamienię, żeby mi było łatwiej pisać. b to jest 2 do 3. No to ile to jest? Po prostu podnoszę 2 do 3 potęgi, jest 8. Rozwiązane. Jedziemy dalej. Wedle tej samej zasady, tylko od razu będę sobie pozwolisz po lewej stronie b pisał. Mamy 2 do minus 3. 2 do minus 3. No ileż to jest? 1 nad 2 do 3. Pamiętasz, jak minusowa potęga, to znaczy, że jedziemy do góry nogami, tak to na lekcjach o potęgach mówiłem, czyli jedziemy do mianownika. Czyli 1 nad 2 do 3, 8, czyli b jest równa 1/8. Następny przykład. 9 do 3 drugich, czyli b to jest 9 do potęgi 3 drugie. Tutaj sobie najpierw trochę życie ułatwię, bo pamiętam, że 9 to jest 3 do drugiej i to mam podnieść do potęgi 3 drugich. Przypomnę Ci taki wzorek. Jak jest a do potęgi n i to jeszcze podnoszę do potęgi m, to jest to samo co a do potęgi n razy m. Właśnie tutaj wykorzystam. Czyli nasz przykład to jest 3 do potęgi 2 razy 3 drugie. Dwójeczki się elegancko skracają. Mamy 3 do potęgi 3, czyli ile to jest? 27. Następny przykład. 1/3 do drugiej, czyli b to jest 1/3 do potęgi drugiej. Czyli to jest
Znowu może to przypomnę, bo to niektórym trzeba przypominać, jak mam coś takiego. A przez b do potęgi n to jest to samo co a do n przez b do n. No to wjeżdżamy, można powiedzieć, z tym potęgowaniem do naszego ułamka, czyli 1 do drugiej, 3 do drugiej. 1 do drugiej to jest zawsze 1, 3 do drugiej, no ile to jest? No to jest oczywiście 9 i to jest nasze rozwiązanie. Kolejny przykład. 2/3 do minus drugiej, czyli b 2/3 do minus drugiej. Pamiętasz tutaj? Potęga minusowa to znaczy, że do góry nogami, czyli to będzie to samo co 3 drugie do drugiej. Wjeżdżamy z potęgą do nawiasu, czyli mamy 3 do drugiej przez 2 do drugiej. 3 do drugiej to ile? 9. 2 do drugiej 4. Gotowe? Teraz się przewinę do pozostałych przypadków. O, się tu pozaznaczało, ale to nic. O, już są. Kolejny fajny przypadek. Czyli mamy b, pierwiastek z 3 do potęgi 2/3. A jak można pierwiastek z 3 zapisać? No to jest 3 do 1/2. Lekcja o pierwiastkach i potęgach się kłania. I to jest do 2/3. I znowu wjeżdżam do nawiasu z tym potęgowaniem, czyli mam 3 do potęgi 1/2 razy 2/3. Dwójeczki się skracają i co nam zostaje? Tutaj się pomyliłem oczywiście. A nie, wszystko jedno, bo już się przestraszyłem, czyli mamy 3 do potęgi, dwójki się skróciły, 1/3, co można zapisać jako pierwiastek 3 stopnia z 3, no i to jest nasze rozwiązanie. Kolejny przykład, ale fajny, zobacz. b to jest pierwiastek 4 stopnia z 2 i ta całość jeszcze do minus 5/6. Ok, no to się zabierajmy za to. Najpierw z tą ujemną potęgą się załatwię, czyli odwrócę tą zabawę. Jadę do mianownika, czyli to mam pierwiastek 4 stopnia z 2, a tu jest do potęgi 5/6. Ok, minusa się pozbyłem. Co dalej? Czego się dalej pozbędę? Teraz się pozbędę pierwiastka. Zobacz jak. Pierwiastek z 4 stopnia z 2 to jest 2 do 1/4. Do 5/6. No i teraz już chyba wiadomo, co się będzie działo. Wjeżdżam z tym potęgowaniem 5/6 pod nawias, czyli 2 do 1/4 razy 5/6 równa się, przejdę do nowego wiersza, bo tu mi się miejsce skończyło, 1, 2 do potęgi 5/24, no bo 1 razy 5, 4 razy 6, prawda? No nie wypada tak zostawić, chociaż to już jest nasz wynik. Bardziej elegancko jest zapisać jak? No pamiętasz, ujemna potęga to jest do góry nogami, no to my w takim razie zrobimy to samo, czyli zapiszemy to w ujemnej potędze. O. I to jest nasz wynik. Przedostatni przypadek. Logarytm naturalny, czyli jak widzimy ln, to pamiętamy, tu jest e, tylko to, którego się nie pisze. Więc nasze b to jest e do potęgi 3,5. E to jest liczba Eulera, którą w podręcznikach waszych przyjmuje się z pewną dokładnością. Najczęściej to jest dokładność następująca. 2, 7, 1, 8. Czasami nawet mniejsza dokładność. 2, 7, 2. No i teraz musimy po prostu wypisać to sobie, że to jest równe w przybliżeniu, ta wartość liczby Eulera, niech na przykład będzie troszkę ta większa, 2, 7, 1, 8, do potęgi 3,5. I co teraz? Włączamy po prostu kalkulator i liczymy. I wychodzi nam w przybliżeniu, no ja sobie włączyłem, to odkreślę, ale ma pan bałagan ładny.
Wyszło mi w przybliżeniu 33,115. Czyli tutaj po prostu w użyciu kalkulator. No i pamiętamy, że to są wyniki w przybliżeniu, dlatego piszemy sobie te falki. Ostatni przykład. Log i nie ma podstawy, no to znaczy, że w podstawie jest 10, że to jest logarytm dziesiętny. Czyli co robimy? B jest równe 10 do potęgi trzeciej, no i oczywiście jest to równe 1000. To było ostatnie z tej serii zadanie i teraz sobie przejdziemy do obliczania podstaw logarytmu. Obliczanie podstawy logarytmu, czyli tym razem musimy obliczyć wartość a. No to pierwszy przypadek. Logarytm przy podstawie a z 27 równa się 3. Zasada kółeczka, czyli a do potęgi trzeciej równa się 27. To znaczy, że a jest równe pierwiastek trzeciego stopnia z 27. No a to akurat jest łatwe, bo to wiemy, że to jest równe 3. To było proste. A teraz popatrzmy na drugi przykład. Tutaj mamy a do minus drugiej. A do minus drugiej równa się 1/25. To co zrobię? Otóż obie strony równania podniosę do tej samej potęgi. Zrobię w ten sposób, że obie strony równania, czyli pierwsza, podniosę do minus pierwszej i drugą stronę równania też podniosę do minus pierwszej. Do minus pierwszej. Co otrzymuję? A do minus drugiej razy a do minus pierwszej, no bo już tu parę razy o tym mówiłem. A do n i jeszcze do m to jest to samo co to a do n razy m. Parę razy to było powtarzane, więc minus 2 razy minus 1 to jest 2, czyli a do kwadratu równa się 1/25 do minus pierwszej, to znaczy do góry nogami, to jest po prostu 25. A w takim razie a jest równe pierwiastek z 25, czyli po prostu 5. Gotowe. Następny przykład. A do 1/2 równa się pierwiastek z 81. No a pierwiastek z 81, no to mam nadzieję, że wiesz, że to jest po prostu 9. Czyli mamy a do 1/2 równa się 9. Czyli teraz co zrobię? Może to wypiszę o tak. A do 1/2 równa się 9. Będę powtarzał dokładnie ten sam sposób, który w poprzednim, czyli będę w przykładzie, czyli będę obie strony podnosił do tej samej potęgi. W tym wypadku podniosę do potęgi drugiej. Do potęgi drugiej i to do potęgi drugiej. Co dostajemy? Z tego dostajemy a do 1/2 do potęgi drugiej. 1/2 razy 2 to jest po prostu 1, czyli zostaje mi samo, o tylko może bez tego znaku równości, bo to nie jest kontynuacja, zostaje mi a, no a 9 do drugiej to jest po prostu 81. I gotowe. Już drugi raz zastosowałem to obustronne podnoszenie do tej samej potęgi. Dalej będzie podobnie, zobaczysz. Kolejny przykład. Mamy a do minus 1/2 równa się 1 nad pierwiastek z 16. Podnoszę obie strony do jakiej potęgi? Jak sądzisz? Do minus drugiej. Tutaj na skróty to napiszemy. Do minus drugiej i tutaj też do minus drugiej. Minus 1/2 razy minus 2 to jest ile? To jest po prostu a. A teraz ten drugi człon po prawej stronie, jak podnosimy do minus drugiej, no to po pierwsze zauważmy, że pierwiastek z 16 to jest 4, czyli tak naprawdę to ja tutaj mam 1/4 do minus drugiej. Czyli a równa się 1/4, skoro do minus obracam do góry nogami, czyli mam 4 do drugiej, czyli 16, czyli a jest równe 16. No i ostatni przypadek, cały czas będzie tą samą techniką to rozwiązywane. A do potęgi 3 drugie równa się 0,125, a to jest dokładnie 1/8. Wygodniej będzie to w ułamku zwykłym robić.
do której potęgi podniosę? Popatrz, a mam do potęgi 3 drugie, to do potęgi 2 trzecie, czyli może to tak rozpiszę ładniej, żeby to było bardziej widoczne niż w tych poprzednich przypadkach. 3 drugie, no to 2 trzecie. Po co? Żeby mi się do 1 skróciło, prawda? A tutaj mam 1/8 do potęgi 2 trzecie. 3 drugie razy 2 trzecie to jest po prostu 1. Więc mam a równa się, a teraz 1/8 do potęgi 2 trzecie. Jedynka, czyli licznik jak podnoszę do dowolnej potęgi to jest po prostu 1. Tu się nic nie zmienia. A 8 u dołu jest do potęgi 2 trzecie. Czyli to jest 1 nad pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do kwadratu. Przewinę troszkę w dół, rozpiszemy sobie to lepiej, żebyś lepiej widział, żebym nie zastosował żadnych skrótów. Albo może tak napiszę. A jest równe i teraz pierwiastek trzeciego stopnia. 8 do kwadratu to jest 64. A pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest po prostu 4. Czyli to jest równe 1/4. Popatrz, kilka razy tutaj stosowałem to obustronne podnoszenie do tej samej potęgi. I lewą i prawą stronę równania podnosiłem do tej samej potęgi. Tutaj też i na samym początku też. Zawsze chodziło o to, żeby ostatecznie po lewej stronie dostać czyste A, tak można powiedzieć. I dostawałem to czyste A. No dobra, to koniec przykładów, a teraz przejdziemy sobie już w pewnym sensie do tego, czego jest zazwyczaj najwięcej, jeśli chodzi o zadania, czyli do tego, jak obliczamy logarytmy. Obliczanie logarytmu. Żeby policzyć dowolny logarytm, wystarczy, że będziesz wykonywać te 3 kroki, które tutaj wypisałem. Od 1 do 3. O co chodzi w kroku pierwszym? Zamień na równanie wykładnicze, czyli tą postać logarytmiczną musimy zamienić na tą postać wykładniczą. No to proszę bardzo, to już umiemy. Weźmy sobie ten nasz pierwszy przykład. Zasada kółeczka, czyli mamy 2 do x równa się i w tą stronę równa się 8. Ok, pierwszy krok gotowy. Teraz lewą i prawą stronę doprowadź do postaci o tej samej podstawie. To jest podstawa, czyli podstawą jest 2. Chcę po prawej stronie też mieć 2. No w tym wypadku jest banalnie, bo 8 to jest 2 do 3, prawda? Więc już mamy te same podstawy. No i teraz trzeci krok mówi, korzystając z zasady, to na potęgowaniu było, że jeżeli podstawy są takie same, to i wykładniki są równe. To i one są równe. No to z tego wyciągamy, że skoro podstawy u nas są równe 2, no to i wykładniki x musi być równe 3. X równa się 3 i logarytm policzony. No i wedle tej zasady będziemy po kolei teraz sobie przerabiali sporo tutaj przypadków. No od tych łatwiejszych do trochę trudniejszych. Proszę bardzo, kolejny przypadek. Logarytm z 1000. Skoro nie jest napisane, to znaczy, że podstawą jest 10. Czyli to jest logarytm dziesiętny. Czyli mamy 10 do x równa się 1000. Chcielibyśmy otrzymać podstawę 10. No ale szczęśliwie 1000 to jest nic innego jak 10 do 3. A zatem x jest równe 3. Porównaliśmy wykładniki i już wiemy, jaki jest wynik. Kolejny przykład. Zamieniam, krok pierwszy wykonuję, czyli 2 do x równa się 0,25. Wygodniej mi będzie, od razu się przekonasz, to na ułamek zwykły zamienić, więc od razu piszę 1/4. Krok drugi, chcę mieć tą samą podstawę, no to ta 1/4 ja wypisuję to, że to jest nic innego jak 1 liczniku, a tu mam 2 do drugiej. A to jest nic innego jak obracam do góry nogami, czyli mam 2 do minus drugiej. Podstawy te same, a zatem wykładniki też muszą być równe, czyli x równa się minus 2. No a teraz czwarty przypadek. Tutaj będzie odstępstwo od tego, że zawsze stosuj te kroki, które wypisałem 1, 2, 3. Dlaczego? Bo zobacz. Krok pierwszy wykonam i napiszę, że 5 do x równa się 1.
Czy muszę wykonywać drugi i trzeci? Nie, bo w tym momencie przypominam sobie, że jeżeli dowolną liczbę podnoszę do potęgi zerowej, to otrzymuję 1. Więc po przypomnieniu mogę od razu wypisać, że x jest równe 0. Ale to rzadki taki przypadek, kiedy nie stosujemy tych kroków 1, 2, 3. Przejdźmy do kolejnych przypadków. Kolejny przypadek, czyli mamy 4 do x równa się 1/16, a to jest nic innego jak 1, a w mianowniku mamy 4 do drugiej, a to jest nic innego jak 4 do minus drugiej. Podstawy te same, zatem i wykładniki muszą się równać, a więc x równa się minus 2. Zrobione. Następny przypadek. 4 do potęgi x równa się pierwiastek z 2. Tym razem co będzie moją podstawą wspólną po obu stronach, którą chcę osiągnąć? Wbrew pozorom 2, więc zrobię coś takiego, takie przekształcenie. Tą czwórkę zamieniam na 2 do drugiej i do potęgi x, a po prawej stronie mam co? 2 do 1 drugiej, no bo pierwiastek z 2 to jest nic innego jak 2 do 1 drugiej. Tu podstawa ta sama, tu podstawa ta sama, ale jeszcze 2, tu mam potęgowanie do 2, a tu potęgowanie do x. Muszę to ze sobą pomnożyć, czyli mam 2 do potęgi 2x równa się 2 do 1 drugiej. Podstawy równe, a więc i wykładniki muszą być równe, czyli 2x równa się 1 druga, zatem x równa się 1/4. Gotowe. Następny przypadek, czyli mamy 3 do potęgi x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 9. A to jest równe co? Pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do drugiej. A to jest równe co? 3 do 2 trzecich. No chyba, mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Mamy podstawy równe, a więc i wykładniki muszą być równe, czyli x jest równe 2 trzecie. No trochę za małe, to 2 trzecie. Mamy większe, żeby było dobrze widoczne. 2 trzecie. Kolejny przykład. Logarytm przy podstawie pierwiastek z 4 i pierwiastek jako liczba logarytmowana. Ładnie to wygląda. Tylko ja sobie najpierw to zapiszę następująco. Mianowicie ten logarytm zapiszę w takiej postaci. Zamienię pierwiastki na potęgi, czyli zapiszę logarytm przy podstawie 4 do potęgi jakiej? 1 drugiej, prawda? A tutaj mam jako liczbę logarytmowaną 16 też do potęgi 1 drugiej. I to ma być równe x. Ok, i teraz dopiero zastosuję sobie zasadę kółeczka, czyli jedziemy 4 do potęgi 1 drugiej do x równa się 16 do potęgi 1 drugiej. Jak to mogę zapisać? Kolejny krok, lewą stronę jeszcze nie skończyłem w przekształcaniu, bo to zrobię w ten sposób. Czwórkę zamieniam na 2 do drugiej, czyli mam 2 do drugiej do potęgi 1 drugiej, straszne nie? Do potęgi x. To czemu to jest równe? Na razie jeszcze o tym zapominam, bo chcę sobie to przekształcić. To muszę wymnożyć potęgi. Mnożę 2 razy 1 druga razy x. 2 razy 1 druga się skracają dwójki, zostaje sam x, czyli tak naprawdę tutaj zostanie mi 2x. Czyli z tego robi się 2x. To teraz wypisuję ciąg dalszy. 2x na lewa strona i teraz przypominam sobie o 16 do potęgi 1 drugiej. A 16 do potęgi 1 drugiej też mogę rozłożyć na kawałki, bo 16 to jest 2 do czwartej. Do potęgi 1 drugiej to jest nic innego, jak się wymnoży 4 razy 1 druga. Po skróceniu mamy 2 do drugiej. Podstawy te same, a więc x jest równe 2. To jest nasze rozwiązanie.
Trochę więcej roboty było. Kluczem do całej tej zabawy było zamiana pierwiastków na postać potęgowania, prawda? Teraz będziemy podobnie robili, zaraz się przekonamy, odkreślę to. Kolejny przykład. 1/9 do potęgi x. Tutaj troszkę u dołu zapiszę, bo już mi się tam miejsce zaczyna kończyć. 1/9 do potęgi x ma być równe pierwiastek z 81. No to akurat będzie proste, bo to jest pierwiastek z 81, to jest po prostu 9. A 9, no tu mamy podstawę 1/9. Jak zamienić 9 na podstawę 1/9? Do -1. Czyli 1/9 do -1. Podstawy te same, zatem x jest równe -1. Przejdźmy do kolejnej grupy przykładów. Jeszcze 3 przykłady. Bierzemy pierwszy od góry. Zauważ, podstawą logarytmu jest pierwiastek z 36, ale to jest po prostu 6, czyli tu też zawsze warto zerknąć, czy tego się na samym początku, jeszcze przed wykonaniem kroku pierwszego nie da uprościć. Oczywiście upraszczam, czyli piszę, że tak naprawdę to mam następujący przykład do rozwiązania. Logarytm przy podstawie 6 z 1/6 równa się x. O, i dopiero teraz kółeczko, czyli 6 do potęgi x równa się 1/6. A to już jest proste, bo 1/6 to jest nic innego jak 6 do -1. Podstawy równe, zatem x jest równe -1. Kolejny przykład. No tutaj pierwiastek z 2 już nie wykonamy tego hopsasa, jak tutaj wykonaliśmy, że wiedzieliśmy, jaką on ma wartość. Tu oczywiście nie zamieniamy na tą wartość przybliżoną, tylko wypisuję normalnie. Pierwiastek z 2 do potęgi x jest równa 1/16. Ok. No ale pierwiastek z 2 mogę zapisać jako 2 do 1/2 do potęgi x. A 1/16 to jest nic innego, nawet 1. 16 to jest 2 do 4. Kolejny krok, czyli przeszliśmy sobie tu. Kolejny krok, czyli mamy x do potęgi. Wymnażamy. 1/2 razy x to mamy... Oj, to nie jest x, pardon. Tu jest 2 przecież. My chcemy mieć to w podstawie 2 do potęgi x przez 2. A po prawej stronie co mamy? 2 do potęgi -4, no bo to 2 do 4 do góry nogami, czyli do -4. Podstawy te same? Te same. Zatem i wykładniki muszą być równe, czyli mamy x przez 2 równa się -4. Mnożę obie strony przez 2, zwykłe rozwiązywanie równań, czyli x równa się -8. Rozwiązane. I ostatni przykład, ln, czyli logarytm naturalny z 7. Co tu robimy? Z jakiś krok stosujemy albo trik? Nie. Wyjmujesz kalkulator po prostu. W takim wypadku wyjmujesz kalkulator, wybierasz funkcję logarytm naturalny, jako argument tej funkcji podajesz 7 i otrzymujesz wynik. No ja wyjąłem kalkulator i ten wynik będzie zawsze w przybliżeniu, więc falki piszemy. Tu akurat wyjdzie, wezmę sobie taką dokładność do 5 miejsc po przecinku. O, i ten wynik to jest wynik tego zadania. Więc w wypadku logarytmu naturalnego po prostu posługujemy się szanownym kalkulatorem. To był ostatni przykład, no i to jest w ogóle koniec lekcji na temat pojęcia logarytmu.